Cześć. Dzisiejszy temat to atak Stanów Zjednoczonych na Iran oraz możliwe konsekwencje dla światowych rynków finansowych i giełd. Choć może się wydawać, że sytuacja jest bezprecedensowa, historia dostarcza nam analogii, które pozwalają lepiej zrozumieć przyszłe scenariusze. Wydarzenia geopolityczne tego kalibru nie pozostają bez wpływu na globalną gospodarkę, zwłaszcza gdy dotyczą regionu o kluczowym znaczeniu dla globalnej podaży surowców energetycznych. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem należą do najbardziej napiętych i skomplikowanych w polityce międzynarodowej. Od rewolucji islamskiej w 1979 roku, kiedy obalono prozachodniego szacha i wprowadzono teokrację, oba państwa pozostają w stanie głębokiego konfliktu ideologicznego, politycznego i gospodarczego. Punktem zwrotnym było zajęcie ambasady USA w Teheranie w tym samym roku i przetrzymywanie 52 amerykańskich dyplomatów w niewoli przez ponad rok. To wydarzenie całkowicie zerwało stosunki dyplomatyczne i zapoczątkowało trwającą do dziś politykę wzajemnych oskarżeń, sankcji i konfrontacji. W ostatnich dekadach napięcia narastały szczególnie wokół programu nuklearnego Iranu. USA oskarżają Teheran o dążenie do uzyskania broni jądrowej, podczas gdy Iran twierdzi, że cele tego programu są wyłącznie cywilne. Porozumienie nuklearne z 2015 roku, wynegocjowane przez administrację prezydenta Baracka Obamy, miało ograniczyć ten konflikt, lecz jego jednostronne zerwanie przez prezydenta Trumpa 3 lata później na nowo zaogniło sytuację. Dziś relacje USA i Iranu mają znaczenie nie tylko dla tych dwóch krajów. Ich konflikt wpływa na ceny ropy, bezpieczeństwo w regionie Zatoki Perskiej i stabilność globalnych łańcuchów dostaw. Każde zaostrzenie może wywołać efekt domina, od wzrostu kosztów energii po migrację i napięcia w całym regionie. Dzisiejszy atak USA na 3 obiekty związane z irańskim programem nuklearnym stanowi poważną eskalację. Aby zrozumieć, jaką to wydarzenie może wywołać reakcję na rynkach, musimy spojrzeć na znaczenie Iranu jako gracza energetycznego. Iran posiada według danych OPEC około 4,5% światowych rezerw ropy naftowej, co również plasuje go w czołówce producentów. Dzienne wydobycie przy założeniu braku ograniczeń sankcyjnych donosi nawet do 3,5 miliona baryłek, a eksport obecnie przekracza 1 milion baryłek dziennie, głównie do Chin, Indii i innych azjatyckich odbiorców. Kluczowe jest jednak położenie geograficzne Iranu. Przez cieśninę Ormus, zlokalizowaną na południu kraju, przepływa około 20% światowej ropy naftowej. To czyni ten punkt jednym z najwrażliwszych miejsc na mapie energetycznej świata. Ewentualna blokada lub zakłócenie żeglugi w tym regionie mogłyby mieć dramatyczne konsekwencje dla podaży surowców, a tym samym dla cen. Aby przewidzieć reakcję rynków, warto sięgnąć do historii. Po inwazji Iraku na Kuwejt w 1990 roku ceny ropy wzrosły o ponad 60%, a indeks Dow Jones odnotował spadek rzędu 20% w zaledwie kilka tygodni. Inwestorzy w panice przenosili środki z akcji do obligacji i metali szlachetnych. Kolejny przykład to wojna w Iraku w 2003 roku. Ropa wzrosła z 25 do niemal $40 za baryłkę w ciągu kilku miesięcy. Warto też zwrócić uwagę na spółki z sektora defense. Po zabiciu irańskiego generała Sulejmaniego przez siły powietrzne USA w 2020 roku notowania firm Raytheon czy Lockheed Martin wzrosły w ciągu kilku dni o kilka procent. W trakcie wojny w Iraku zyski spółek z sektora obronnego wzrosły średnio kilkanaście do kilkudziesięciu procent w skali roku. Jednak obecnie w przypadku kompleksu militarno-przemysłowego USA bardziej obawiałbym się ryzyk. Wojna zwiększa napięcia międzynarodowe, co może prowadzić do nowych sankcji, restrykcji eksportowych, a także zakłóceń w łańcuchach dostaw, zwłaszcza jeśli chodzi o komponenty technologiczne czy metale ziem rzadkich. Jakie są zatem możliwe scenariusze tego konfliktu? Pierwszy scenariusz to ograniczony konflikt zbrojny. W tym wariancie USA przeprowadzają dalsze precyzyjne ataki, np. na cele wojskowe, nuklearne lub technologiczne, bez wchodzenia w pełnoskalową inwazję na lądzie. Iran odpowiada asymetrycznie, cyberatakami oraz atakami przez sojuszników z Hezbollah lub z Jemenu. Światowy rynek energii reaguje nerwowo. Ceny ropy mogą rosnąć o kilkanaście procent, ale konflikt nie wymyka się spod kontroli. Ten scenariusz nie prowadzi do wojny totalnej, ale utrwala niestabilność w regionie. Zyskują państwa eksportujące ropę i gaz. Globalne łańcuchy logistyczne częściowo ulegają dezintegracji,
a inwestorzy kierują kapitał do tzw. bezpiecznych przystani, na przykład do złota. Drugi, znacznie bardziej niepokojący scenariusz to wojna regionalna o dużej skali. Iran może zdecydować się na blokadę cieśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% światowej ropy naftowej, lub zaangażować swoje siły i sojuszników w bezpośrednie ataki na bazy USA w Iraku, Syrii czy krajach Zatoki. W odpowiedzi może dojść do eskalacji z udziałem Arabii Saudyjskiej, Izraela, a nawet Turcji. Ceny ropy mogą poszybować do poziomów niewidzianych od lat. Rynki finansowe reagują paniką. Giełdy tracą, rośnie inflacja. To scenariusz, który może zainicjować globalną recesję. Trzeci scenariusz, najbardziej optymistyczny, choć w obecnych realiach trudny do osiągnięcia, zakłada szybką deeskalację. Oznacza to, że po pierwszym ataku dochodzi do natychmiastowej interwencji dyplomatycznej, np. ze strony Unii Europejskiej, Chin czy ONZ, i obie strony decydują się na wycofanie z otwartego konfliktu. Iran ogranicza swoją odpowiedź do symbolicznych gestów, a USA deklarują zakończenie działań ofensywnych. Rynki odnotowują początkowy wzrost cen energii i spadki giełdowe, ale w ciągu kilku tygodni następuje stabilizacja. Taki scenariusz wymaga jednak dużego zaufania i umiejętności negocjacyjnych, których obecnie, niestety, brakuje po obu stronach. Wszystkie te scenariusze mają jedną wspólną cechę. Niezależnie od skali konfliktu, konsekwencje dla porządku międzynarodowego będą długofalowe. Może dojść do redefinicji sojuszy, zarówno w regionie Bliskiego Wschodu, jak i na poziomie globalnym. Iran może zbliżyć się jeszcze bardziej do Chin i Rosji. Z kolei USA, podejmując działania jednostronne, mogą utracić resztki zaufania wśród sojuszników, zwłaszcza w Europie. Jakie zatem wnioski możemy wyciągnąć jako inwestorzy? W okresach napięć geopolitycznych historycznie zyskują spółki surowcowe, zwłaszcza z sektora energetycznego, oraz fundusze ETF oparte na ropie. Rynki natomiast odchodzą od linii lotniczych, firm logistycznych i gałęzi przemysłu, które są szczególnie wrażliwe na koszty energii. Złoto, obligacje rządowe oraz tzw. waluty bezpieczne, frank szwajcarski i dolar amerykański, zyskują jako schronienie dla kapitału. Obecna eskalacja między USA a Iranem może być punktem zwrotnym dla globalnych rynków. Jednak nie poruszamy się w całkowitej ciemności. Historia dostarcza nam wzorców, które, choć nie idealne, pozwalają przewidywać kierunki zmian. Kluczowe w najbliższych dniach i tygodniach będzie to, czy konflikt przybierze charakter lokalny, czy też rozleje się szerzej. Jak zwykle zapraszam do polubienia i subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym materiale.